Przy okazji filmu naznaczony część 4, Ostatni klucz, powraca. Oczywiście, że tak. Powraca nasza Alice, czyli Lin Shaye w tejże roli. Nie mamy po raz wtóry Lambertów i film po raz wtóry opowiada wydarzenia, które miały miejsce przed pierwszą i drugą częścią serii Insidious. Naznaczony. Ten film chronologicznie jest to 4. film, ale tak naprawdę jak będziesz oglądać w kolejności, jakiej powiedzmy postępuje fabuła, to jest to film numer 2. Jest to kontynuacja 3. części, ale jest to tak zwany prequel do wydarzeń z 1. i 2. części. Fabuła, tylko zarys odczytam z Filmwebu. W rodzinnym domu dr Ellie Rayner mieszka demon Keyface. Kluczomordy, niech tak będzie. Kobieta musi stawić mu czoła i uratować swoją duszę, nim zostanie przeklęta na wieki. Taka jest informacja od filmu, bo taka jest informacja, domyślam się, od dystrybutora, więc nie dość, że się cofamy względem 1. i 2. części, to jeszcze się cofamy do lat młodości naszej Ellie i tam rzeczywiście dowiadujemy się o jej, no co tu dużo mówić, o jej darze. Według matki to jest dar, według ojca buca wrednego, żeby nie powiedzieć inaczej, jest to przekleństwo, no bo ojciec to jest, wiesz, jedno żołnierz, który zresztą jak sam mówi, karze ludzi, czyli pewnie gdzieś tam pracuje w jakichś takich strukturach, po pracy ciach, telewizor, szklaneczka i jest jechane, rzeczywiście konkretnie. Pozwolicie, że wyłączę Facebooka, bo piszecie do mnie, ale w tym momencie na to nie mam czasu i no oczywiście, uniwersum musi rosnąć, bo oczywiście nie ma innej możliwości. Jak mówiłem wcześniej, zaczynamy w latach młodości Alice w Nowym Meksyku. Nie reżyseruje tego James Wan, nie reżyseruje tego Lee Whannell. Reżyserem filmu jest Adam Robitel. To on właśnie jest odpowiedzialny za tenże film. W jego dorobku jest kilka innych produkcji, bo między innymi oczywiście jest Escape Room najlepsi z najlepszych, a także Opętana, The Talking, to jest tytuł oryginalny, ale rzeczywiście film naznaczony to był jego drugi film, oczywiście po Opętanej. Później, no różnie rzeczywiście z karierą było, ale czy spisał się? Na pewno spisał się gorzej niż panowie Wan i panowie Whannell, bo rzeczywiście zatracił to, co było według mnie clue całego filmu, całej serii, klimat. Ten rzeczywiście demoniczny klimat. No oczywiście nie będę czarował. Tutaj chodzi w tym filmie o demony. Ale i nie tylko. No widzisz, to muszę podtrzymać cię w niepewności, bo z jednej strony mamy Alice i te jej przeżycia, oczywiście tam ona się pojawia, jej brat, przeżycia związane z tym ojcem, no, który, no, delikatnie mówiąc, jak już wcześniej ująłem, nie jest najmilszą osobą, tak? Rzeczywiście jest wredotą dosyć konkretną i z drugiej strony mamy ten świat demoniczny, wiesz, further, czyli dalsze, które no tam rzeczywiście jest hardkorowo. Dowiadujemy się, że, no to na początku, to bodajże pierwsze 3-4 minuty filmu, że no to Alice, tak, to właśnie ona spowodowała otwarcie tych, no w tym momencie już symbolicznych, czerwonych drzwi. To ona wpuściła, można powiedzieć, te wszystkie wredoty do naszego świata, albo inaczej umożliwiła im wejście do naszego świata. Jest kilka scen, o których oczywiście powiem za chwilę, ale rzeczywiście są bardzo, bardzo ważne, bo pojawiało się w zwiastunach, jeżeli sobie obejrzysz zwiastun do tego filmu i pewnie gdzieś to się będzie przeplatał zaraz, to pojawia się dużo demonów, duchów, upiorów, ale w filmie one się nie pojawiają. Wylądowały na podłodze pokoju montażowni, bo rzeczywiście reżyser stwierdził, nie, za dużo skupmy się na jednym, skupmy się na głównym, na tym keyface'ie, czyli kluczomordym, niech tak będzie. Nie wiem w sumie czemu kluczomordy, skoro naprawdę te klucze on nosi na paluchach, zresztą nawet na plakatach jest, że paluchy, ale niech będzie keyface, może. No nie wiem, jeżeli masz jakiś pomysł, czemu kluczomordy, daj mi znać, dlaczego akurat tak jego nazwali, dlaczego tak akurat stwierdzili. To sobie tutaj sprawdzam właśnie ciekawostki. Wiele nawiązań musi być, bo to rzeczywiście o to też chodzi w tej całej fabule. No muszą powrócić nasze, przynajmniej na pół sekundy, demony, które znamy z poprzedniej części, czyli szminkowy, czyli panna w czerni. Pojawia się
W pierwszej części to było tak, w pierwszej części, gdzie właśnie Alice przeprowadzała tam powiedzmy próbę skomunikowania się ze światem zmarłych, zakłada taką maskę specjalną gazową. Właśnie ta maska pojawia się u niej w domu rodzinnym, więc wiadomo, że stąd tę maskę wzięła. Tutaj tylko i wyłącznie póki co służy jako maska gazowa do stroju oczywiście, bo tak to rzeczywiście jest zrobione. Pojawia się, jak mówiłem, uniwersum rozrasta się, więc pojawia się jej brat, pojawiają się jej dwie bratanice, tak to się chyba rzeczywiście nazywają, córki jej brata, więc rzeczywiście dowiadujemy się, że pojawiają się inne osoby, które mają zdolności, możliwości podróżowania w dalszej, tak naprawdę są w tym momencie 4, bo mamy właśnie Alice, mamy tą jedną z bratanic, nie powiem ci którą, bo nawet nie pamiętam, ale też nie chcę zdradzić. No i jest stary Dalton, czyli Josh Dalton i Lambert Dalton, więc te 4 osoby się w całej serii jak na razie pojawiają. Tak, mamy możliwość podróżowania, opuszczania swojego ciała i chodzenia po tym, co jest niedaleko. Tutaj zatracono ten klimat, postawiono na straszaki i tak jak przy okazji trzeciej części, gdzie właśnie reżyserował Lee Wandel, umówmy się, w 80-90% one działały. Tutaj jest już troszeczkę gorzej. Rzeczywiście już nie jest aż tak dobrze, aż tak ciekawie. Ta fabuła, chciałbym powiedzieć, w wielu aspektach wydaje się być przewidywalna, ale ona jest naciągana w pewnych aspektach. Bo rzeczywiście, no ja wiem, że ponoć najtrudniej jest straszyć w słoneczny dzień i tak dalej, kiedy wszystko widać na około 5 km w prawo, 5 km w lewo, nic się nie dzieje, no ale wiadomo, że kamera potrafi, wiesz, jakby w tym momencie nagle, czekaj, tylko włączę podgląd kamery, jakby w tym momencie nagle stąd, tak tutaj, gdzie moje ręki coś się pojawiło, to mógłby być tego dobry całkiem straszak. Dodatkowo, jeżeli wrzucimy jeszcze świetny efekt muzyczny, efekt dźwiękowy, no to będzie coś dobrego, coś pięknego, ale za dużo tego i w tym momencie robi nam się kolejna zakonnica, kolejne rzeczywiście straszaki, których my nie chcemy. Pojawiają się oczywiście Spence i Tucker i to też mnie martwi, ponieważ no wiadomo, że oni w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej części, bo wszędzie się pojawiali jak do tej pory, oni byli pewnym wątkiem humorystycznym, tak? No wiadomo, że różnią się, jest chudy, jest gruby, ten jest introwertykiem, ten jest zasadność oczywistość, czy to Jay Cichy Bob, czy Flippy Flap i tak dalej. No to wszyscy wiemy, że tak oczywiście musi być, ale gdzieś tam zawsze byli wątkiem humorystycznym, tam wiesz, na chwilę coś jakimś żartem rzucili, ale tego tutaj jest za dużo. Naprawdę, tak jak trzecia część Blade'a była przekombinowana i tam humoru było zbyt dużo, tutaj również. Rozumiem, fajnie, można żart rzucić co jakiś czas, ale nie nagle, że co jest cały czas i tam powiedzmy 10 minut i jest żart. To nie jest komedia z wątkiem straszenia, to jest horror. To nie jest horror z wątkiem komediowym. Nie, to jest po prostu horror, to jest straszak i tak rzeczywiście tylko i wyłącznie powinno być, powinno zostać. No niestety tak nie jest i tutaj widać, że nie do końca sobie reżyser, czyli pan Adam Robitel poradził. No, widzisz, nawet nazwisko takie niespecjalnie zasłużone dla horroru, więc też czasami potrafi umknąć i nie zwraca uwagi, ale mimo to nie jest to zły horror, nie jest to zły straszak. Według mnie jest to film godny polecenia. Jak chcesz sprawdzić dokładnie, jaka jest moja ocena, zobacz sobie na Filmwebie. Przypominam, że moja ocena, że film jest słaby i nie należy go oglądać, to jest w skali 10-stopniowej 1-5. Nie oglądaj, wszystko co jest powyżej, czyli 6 i 10 jak najbardziej polecam, przy czym 6 oczywiście dobry, a 10 to jest kino wybitne i niestety bardzo żałuję, ale przy horrorach bardzo rzadko stawiam 10. Zobaczę, może się to za jakiś czas zmieni. Mówiłem wcześniej, że to Alice jest tą osobą, która no, wprowadziła te wszystkie demony, wiesz, szminkowego, pannę w czerni, kluczomordę. I rzeczywiście jest scena, która łączy tenże film z jedynką. Jest świetna scena, akurat to się rzeczywiście reżyserowi udało. Trochę ona jest naciągana, ale to jest taka scena na zasadzie, że widzimy Ty, popatrz, co się wyda. To jest dokładnie takiego rodzaju scena, że akurat bardzo nas to cieszy. Łączy to ten film z jedynką, łączy właśnie Alice z Daltonem i domyślam się, że oglądając ten film i oglądając jedynkę później po raz wtóry, to będziesz już w tym momencie inaczej patrzeć na wydarzenia z pierwszej części. W ogóle gdyby tak to zmontować, bo
To jest tak, że część wydarzeń tej części, czyli czwartego filmu, czyli naznaczony Ostatni Klucz, dzieje się w tym samym momencie, co wydarzenia w pierwszej części. My to już mieliśmy przy okazji dwójki, przerabialiśmy, że część dwójki działa się w trakcie jedynki. Jeżeli teraz jeszcze dołożymy, że część czwórki dzieje się w trakcie jedynki, no to już jest hardkorowo, bo tak naprawdę można byłoby jedynkę, dwójkę i czwórkę połączyć w jeden film. No to byłoby opasłe tomiszcze, można byłoby rzec, bo to prawie byłoby 6 godzin oglądania i jakby te wątki poukładać, no to byłoby już rzeczywiście, tak, montażysta, edytor pewnie musiałby się zapracować konkretnie. Lincoln to pewnie potrzebowałby pomocy jeszcze 3 Lincolnów, żeby to wszystko poukładać, żeby to wszystko miało logiczne ręce i nogi. Ale rzeczywiście warto ten film obejrzeć. Jeżeli myślisz tak samo, to udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie, niech coraz więcej osób dołącza. Niech coraz więcej osób będzie w gronie tych, którzy oglądają kultowe horrory, bo przypominam, to wy, tak, to widzowie kanału Marcinowe Recenzje proponują filmy do tej serii, wybierają, głosują na te filmy i to właśnie wedle waszych gustów ja tutaj mówię, co będzie oglądane, a co nie będzie oglądane. No wiadomo, że nie jest to koniec części naznaczonych, serii naznaczonych. Powstanie względem tego filmu, czyli względem 2018 powstanie, a względem oczywiście czasu, o którym tutaj mowa, w którym kręcę tę recenzję, już powstał film kolejny, czyli naznaczony część 5, właściwie naznaczony Czerwone Drzwi. Ten film był już omówiony jak najbardziej. Nie w cyklu kultowe horrory, poza kultowymi horrorami, ale pewnie, że tak, pojawi się tutaj, bo z tego co pamiętam, nawet recenzja jest na YouTubie dla wspierających, ale jeszcze nie jest opublikowana, więc będzie opublikowana, kiedy przyjdzie na nią czas. A więcej dobrych horrorowych recenzji tutaj jest. Pewnie, że tak. Całe mnóstwo.